W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić skarpetę na maszynie dziewiarskiej, gotową do nałożenia zaraz po zdjęciu jej z maszyny. Mam na imię Joanna i zapraszam Cię do zrobienia razem ze mną skarpety na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po kroku. Zacznę od schematu wykroju skarpety, którą dzisiaj zaprezentuję. Żółta strzałka po lewej stronie wskazuje kierunek pracy, czarne cyfry to ilość oczek, a czerwone ilość rzędów. Skarpetkę zacznę od tylnej części nogi, następnie pięta, dół stopy, palce, góra stopy, a zakończę na przedniej części nogi. Na tym schemacie są zaznaczone, jak poszczególne części skarpety będą ze sobą łączone w trakcie jej powstawania. Skarpetę zaczynam od nabrania 32 oczek metodą szydełkową P. Jest to metoda, w której po prawej stronie będzie widoczny łańcuszek i przerabiam 50 rzędów. Powstała część będzie stanowiła tył nogi. Następnie zeruję licznik, wózek jest po prawej stronie i ustawiam go na dzianie częściowe. Zaczynam teraz kształtowanie pięty skarpety. Wysuwam do przodu pierwszą igłę od strony wózka i przerabiam jeden rząd. Wózek jest po lewej stronie. Wysuwam pierwszą lewą igłę do pozycji dziania częściowego i przerabiam jeden rząd. Powtarzam te same czynności, aż wysunę do pozycji dziania częściowego po 9 igieł z każdej strony, a po środku robótki zostanie 14 igieł w pozycji roboczej. Licznik powinien wskazywać przerobione 18 rzędów, a wózek powinien być po prawej stronie. Wtedy połowa pięty jest przerobiona. Teraz igły, które wysunęłam wcześniej do przodu, muszę cofnąć do pozycji roboczej. Przekładanie ich zaczynam od igły wewnętrznej i za każdym razem wykonuję 3 te same czynności. Przekładam włóczkę pod pierwszą igłą, przesuwam igłę do tyłu do połowy i przerabiam jeden rząd. Proszę pamiętać, aby co jakiś czas przewieszać ciężarki, aby oczka nie pospadały z igieł. Dokładne wykonanie pięty lub palców można obejrzeć na moim kanale na filmiku zatytułowanym Zrób piętę palce na maszynie dziewiarskiej. Przerabiam ostatni, 18 rząd i pięta jest zakończona. Zeruję licznik i zaczynam spód stopy. W prezentowanej skarpecie do przerobienia będzie 38 rzędów. Przerabianie zakończone. Wózek ustawiony na dzianie częściowe powinien być po prawej stronie. Zeruję ponownie licznik i zaczynam przerabianie palców dokładnie tak samo, jak przerobiłam piętę. Wysuwam pierwszą igłę od strony wózka do przodu i przerabiam jeden rząd. Następnie wysuwam pierwszą igłę po lewej stronie i ponownie przerabiam jeden rząd. Zaczynam teraz drugą połowę palców i skończę ją, gdy wszystkie igły będą w pozycji roboczej. Proszę pamiętać, aby za każdym razem wykonać te same 3 czynności. Przełożyć włóczkę pod igłą, przesunąć igłę do tyłu do połowy i przerobić jeden rząd. Na liczniku mam przerobione 36 rzędów i 4 z 6 części skarpety. Pozostała do zrobienia góra stopy i przód nogi. Części te w przypadku tej skarpety różnią się od siebie tylko ilością rzędów, ponieważ nie będzie ściągacza. Pokażę teraz, jak w trakcie powstawania góry stopy i przodu nogi można je w tym samym czasie połączyć z odpowiadającym im częścią skarpety, to jest z dołem stopy i tyłem nogi. Można też przerobić te części do końca bez ich łączenia, a zszyć je ze sobą po zakończeniu skarpety. Wtedy do przerobienia będzie 38 rzędów na górę stopy i 50 rzędów na przód nogi. Aby zszyć dwie części w trakcie ich robienia, nabieram na transfer trzecie od góry w dół oczko i nakładam je na pierwszą igłę tylko po jednej stronie robótki i przerabiam rząd. Po lewej stronie nabieram również trzecie od góry oczko w dół na ostatnią igłę i przerabiam rząd. Powtarzam te same czynności, aż przerobię 38 rzędów na górę stopy i 50 rzędów na przód nogi.
Krótko mówiąc, przerabiam, aż dojdę do końca tylnej części nogi, którą zrobiłam pierwszą. Po przerobieniu 88 rzędów zamykam oczka metodą szydełkową, tak aby brzegi z przodu i z tyłu skarpetki wyglądały tak samo. Odcinam włóczkę i skarpeta jest gotowa. Mam nadzieję, że podobała Ci się przedstawiona metoda. Jak zawsze zachęcam do zostawiania komentarzy albo zadawania pytań pod filmikiem. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału Maszyna Dziewiarska Krok po kroku.